Nie wiem, czy słyszeliście już o ogromnych pożarach we Francji, które miały miejsce jakiś czas temu. Zresztą nie były to tylko pożary we Francji, bo tak naprawdę cały rok 2026, czyli rok, który mamy obecnie, jest podobno najgorszym pod względem powierzchni spalonych terenów, spalonych lasów, bo głównie o lasach mowa, chociaż były to też pola uprawne, czasem jakieś pastwiska, jakieś tereny podmiejskie. I ta sytuacja wyglądała najgorzej, może wiecie, może nawet z własnego doświadczenia, tak jak ja, o którym zaraz opowiem, czyli o tym doświadczeniu zaraz opowiem. W każdym razie to właśnie we Francji i w Hiszpanii była najgorsza sytuacja w te wakacje. Chciałam dzisiaj wam o tym opowiedzieć, bo sama przeżyłam to trochę, można powiedzieć, na własnej skórze, chociaż oczywiście, jeśli chodzi o mnie, to wszystko dobrze się skończyło i tak naprawdę nic się wielkiego nie działo, chociaż widziałam to wszystko z bliska, można powiedzieć, i dlatego pomyślałam, że wam o tym opowiem. Dlatego, że jest to takie doświadczenie, które jednak zostaje na długo z nami, wywiera jakiś tam wpływ na nas i po prostu pomyślałam, że warto się tym podzielić, a przy okazji nauczyć was też różnych nowych słówek, bo myślę, że to też ciekawe słownictwo i przydatne słownictwo związane z tym, co zabrać w razie ewakuacji, czy związane właśnie z pożarami, z jakimiś takimi nagłymi i trudnymi sytuacjami w życiu. Jeśli ktoś z was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. To co? Czy jesteście gotowi na ten trudny temat? Ja sama nie wiem, czy jestem na niego gotowa. Nie żartuję, oczywiście przygotowałam się, więc zaczynajmy. Tak jak powiedziałam już w tym wstępie, to właśnie we Francji i w Hiszpanii sytuacja była najgorsza, bo to w tych krajach do końca lipca, teraz nagrywam ten podcast już w sierpniu, ale do końca lipca ewakuowano już ponad 320 000 osób. Więc możecie sobie wyobrazić bardzo, bardzo dużo miasteczek czy dzielnic większych miast zostało ewakuowanych. I tak jak też już wspomniałam na wstępie, spłonęły głównie lasy, ale to nie były tylko lasy, czasem też, tak jak mówiłam, pola uprawne, a czasem nawet jakieś strefy podmiejskie, czyli jakieś części miasta. Dlatego straty są bardzo duże, łącznie do teraz, kiedy nagrywam ten podcast, w całej Unii Europejskiej spłonęło już prawie 500 000 hektarów. Dokładnie 489, prawie 490 000 hektarów, więc jest to bardzo, bardzo duża liczba. I nie mówimy jeszcze o końcu roku, prawda? Więc jest to bilans na lipiec, a do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy. Miejmy nadzieję, że jesienią i zimą już nic się nie będzie dziać, ale teraz jeszcze jest sierpień, wciąż mamy upały w Europie i zobaczymy, jak to będzie. Jeśli chodzi o inne lata, no to gorzej było na przykład w 2012 roku. Wtedy przez cały rok 2012 w całej Unii Europejskiej spłonęło ponad 800 000 hektarów. W 2022 roku też prawie 800 000 hektarów i w 2017 było 743 000 hektarów, więc też ogromne, jeszcze większe straty, aczkolwiek tak jak mówię, rok 2026 jeszcze się nie skończył, więc jest to bilans na lipiec. Dlatego zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale miejmy nadzieję, że już nie gorzej. Tak jak pewnie wiecie, mieszkam we Francji, więc będę mówić o Francji, to na Francji się skupię, ale Hiszpania to właśnie jest ten kraj Unii Europejskiej, który został najmocniej dotknięty tymi pożarami pod względem powierzchni terenów spalonych, a Francja jest na drugim miejscu. Poza Francją i Hiszpanią takie dotkliwe pożary, takie trudne pożary też miały miejsce we Włoszech, w Portugalii i w Grecji,
ale no, warto pamiętać o tym, że takie pożary tak naprawdę mogą teraz już być wszędzie w Europie. Już tutaj ostrzegano te kraje, które czują się dosyć bezpiecznie, jeśli chodzi o pożary, na przykład takie kraje jak Wielka Brytania, że ta sytuacja, którą mamy teraz w Europie Południowej, powinna być znakiem ostrzegawczym troszkę, bo wszystkie kraje, może nie wszystkie, ale większość krajów Europy spotkała się z ogromnymi falami upałów w tym roku. Nawet w Polsce, byłam w Polsce w czerwcu i było 38 stopni Celsjusza, więc w Warszawie no to jest coś niespotykanego raczej. Oczywiście jak na razie w Warszawie trwa to 2-3 dni i nie jest to tak uciążliwe, ale no, nie wiadomo jak to będzie w kolejnych latach, dlatego te kraje już mogłyby się szykować na ewentualne pożary w przyszłości. W każdym razie tak ostrzegają eksperci. Więc tutaj dzielę się z wami, bo tak jak mówię, przygotowałam się oczywiście, bo tych liczb jest zbyt dużo i tych informacji jest dużo, więc dzielę się z wami też tymi różnymi informacjami z różnych artykułów, które czytałam, dlatego nie są to tylko moje własne opinie dzisiaj. Tak jak wspomniałam już, ja mieszkam we Francji, więc mieszkam na zachodzie Francji i to właśnie na tym południowym zachodzie Francji doszło do największych pożarów. Nie były to jedyne pożary we Francji i generalnie Francja, szczególnie południe Francji, zawsze w wakacje przygotowuje się na takie możliwości, na taką ewentualność pożarową. Strażacy na przykład często nie mogą brać w ogóle urlopów w lipcu i sierpniu we Francji na południu. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale taką wersję przynajmniej słyszałam tutaj, bo właśnie jest to ryzyko największe i bardzo możliwe, że będą potrzebni na miejscu. Dlatego dla Francji pożary w wakacje nie są, że tak powiem, czymś nowym, chociaż strasznie to brzmi, to nie jest to nic nowego, ale w tym roku wybuchł faktycznie ogromny pożar. Najtrudniejsza sytuacja, tak jak mówię, była na zachodzie Francji, na południowym zachodzie Francji, niedaleko zatoki Arcachon, to jest niedaleko Bordeaux. Powiedziałam to z takim polskim akcentem, bo faktycznie wszyscy Polacy mówią Bordeaux, ale oczywiście jest to Bordeaux, więc jeśli nie wiecie, gdzie to jest, to możecie sprawdzić sobie teraz gdzieś na mapie, żeby się dowiedzieć. W każdym razie, tak jak mówię, no, południowy zachód Francji i tam byłam właśnie w tym czasie. Jest to region, który po polsku nazywa się Gironde, więc bierzemy to oczywiście z francuskiej nazwy Gironde. Jeśli chodzi o mnie, może trochę o mojej historii, to żeby was nie zamęczyć tymi liczbami też i danymi, i faktami, ja wróciłam do Francji 21 lipca, bo tak jak wiecie, albo może nie wiecie, byłam przez pewien czas w Polsce, teraz właśnie wiosną i latem, początkiem lata i uznałam, że chcę wrócić właśnie w połowie lipca, to znaczy musiałam już wrócić w połowie lipca, pod koniec lipca, dlatego 21 lipca to była ta data, którą ostatecznie sobie, że tak powiem, sama ustaliłam, a ten ogień pojawił się już kolejnego dnia, czyli 22 lipca, więc dzień po moim powrocie. Na początku oczywiście były już jakieś informacje, ale za bardzo nie przywiązywałam do nich wagi. Pamiętam, że właśnie 22 lipca było czuć już dym w miejscu, w którym byłam, ale nie sądziłam, że może to wynikać w ogóle z jakiegoś wielkiego pożaru. Jakoś nawet nie zastanawiałam się nad tym, że może to być aż tak coś poważnego. Pamiętam, że tego dnia też dostałam wiadomość od jednej z moich koleżanek tutaj, która pytała mnie, czy czułam dym właśnie, że wybuchł pożar mówiła o miasteczku Le Porge, bo to mniej więcej tam się to wszystko zaczęło. Właściwie to z tego, co czytałam później w artykułach, zaczęło się jeszcze w innym miasteczku, które nazywa się Somos, ale no, w każdym razie jeszcze tego chyba nie było wiadomo na tę chwilę, przynajmniej no, ludzie, którzy nie są może zaangażowani aż tak bardzo o tym nie wiedzieli, dlatego napisała mi właśnie, że czy czuje dym, zapytała, że mówiła, że jest ten pożar, że to wygląda dosyć przerażająco,
ale wciąż jeszcze jakoś nie pomyślałam, że to może mieć jakikolwiek wpływ tutaj na miejsce, w którym byłam, no bo jednak byłam dalej od tych miasteczek, dzieliło mnie sporo kilometrów od tego miejsca, więc jakoś nie przywiązałam do tego wagi aż takiej, chociaż faktycznie, tak jak powiedziałam, czuć było trochę ten dym w pewnych momentach. I tak, to ciekawe, że jeszcze w ogóle nie pomyślałam, że to może mieć aż taki wpływ, aczkolwiek już wtedy zaczęłam się tym interesować, że tak powiem. To znaczy już czytać te wszystkie informacje na mediach społecznościowych, w internecie i tak dalej. Następnego dnia przyjeżdżała do mnie rodzina tutaj i przed przyjechaniem do mnie pojechali właśnie pozwiedzać miasteczko Arcachon, które właśnie jest takie bardzo turystyczne i jest bardzo ładne swoją drogą. Jeśli nie znacie, jeśli nigdy nie byliście, to wam polecam. I właśnie z tamtego miejsca, bo to jest jakby na południu zatoki, a pożar był na północy zatoki. Więc jakby po drugiej stronie. Z tamtego miejsca mówili, że było widać ogromny dym. Kiedy do mnie przyjechali, pokazywali mi zdjęcia, faktycznie wyglądało to przerażająco, no bo jakby wyobraźcie to sobie, że jesteście nad zatoką i po drugiej stronie dosłownie zatoki no widać, że coś się pali i to nie, że ktoś robi grilla. Nie był to taki mały dym, ale faktycznie dym, jakby paliły się ogromne tereny. Internet obiegło nawet takie słynne już teraz zdjęcie osób, które właśnie opalają się w Arcachon, siedzą na leżakach, a naprzeciwko po drugiej stronie zatoki widać te słupy dymu, widać pożar, który tam się rozprzestrzenia na północy tej zatoki. Wtedy już zaczęło mnie to bardziej przejmować, przerażać, dlatego że zaczęło to dotykać tereny, które faktycznie znam, do których jeździłam często, w których byłam, które pokazywałam innym, kiedy tu do mnie przyjeżdżali i jakoś dziwnie to przeżywać, coś takiego, kiedy nagle palą się miejsca, nie wspominając oczywiście o ludziach, którzy tracą wszystko i to są ogromne tragedie życiowe, ale same spalone lasy, miejsca naturalne, w których byliśmy, to nagle coś zaczyna nas bardziej to dotykać i mamy bardziej, oczywiście się tym przejmujemy, bardziej to śledzimy i mamy nadzieję też, że to się zaraz skończy. To było chyba w czwartek, tak jak powiedziałam, więc wtedy już pamiętam, że śledziłam na bieżąco te wszystkie informacje na, tak jak mówiłam, mediach społecznościowych głównie, bo tam chyba najczęściej właśnie były podawane te wszystkie aktualizacje, mapy i tak dalej. Były te wszystkie mapy z pożarami, więc tam co kilka godzin były aktualizacje, jaki teren jest objęty pożarem i to wyglądało strasznie, dlatego że ten pożar cały czas się rozprzestrzeniał. Nie można było nad nim w ogóle zapanować. I właśnie w czwartek okazało się też, że wybuchł drugi pożar. Może nie w tym samym regionie, ale bardzo blisko, to znaczy w tym samym regionie, dużym regionie, bo też w Nowej Akwitanii we Francji, ale już nie w Girondzie, to już są Les Landes tak zwane, czyli po polsku mówimy, że to są Landy i to w sumie nie jest region, oficjalnie mówimy na to zresztą po francusku też, po polsku mówimy na to departament, więc taki mniejszy region, a Nowa Akwitania to właśnie ten duży region administracyjny. Ale wracając do mojej historii, więc właśnie w tym departamencie zaraz obok wybuchł kolejny pożar. Tym razem jakby jest to na południu, więc był jeden pożar na północy od miejsca, w którym się znajdowałam i drugi na południu od miejsca, w którym się znajdowałam, także czułam się trochę jak w klatce takiej między płomieniami, między pożarami. Teraz mówię o tym tak trochę na luzie, ale faktycznie było to przerażające, bo tak jak mówiłam, na tych mapach cały czas było pokazywane, jak ten pożar się rozprzestrzeniał. Kolejne wszystkie miasta były ewakuowane, mówiono o ewakuacji już dzielnic w Bordeaux, więc sprawa faktycznie nie wyglądała zbyt
zbyt ciekawie. I wszystko działo się bardzo szybko, też ze względu na to, że te regiony są położone zaraz przy oceanie, więc jest bardzo silny wiatr. I ten wiatr przenosił po prostu te pożary w kolejne miejsca. I trochę nie wiadomo było, czego się spodziewać. To było bardzo nieprzewidywalne, bo albo wiatr wiał na wschód, albo nagle zawiał na południowy wschód, albo nagle na południe. I trochę nie wiadomo było, czego się spodziewać, które miasteczka kolejne będą ewakuowane. Dalszego ciągu podcastu możecie posłuchać na Patreonie, gdzie znajdziecie też listę słówek, ćwiczenia, dodatkowe podcasty z wyjaśnieniem słów, dyktanda i wiele, wiele więcej. Link do Patreona jest w opisie podcastu. You can listen to the rest of the podcast on Patreon, where you'll also find a list of vocabulary, exercises, additional podcasts explaining words, dictations, and much, much more. The Patreon link is in the podcast description.